Serdecznie zapraszam do odcinka 20 playlisty Jak to działa pod tytułem Targowica część pierwsza. W poprzednim odcinku 19 określiłem, jakie cechy powinni posiadać kandydaci na współczesne stanowiska rządowe. W tym odcinku powiem parę słów na temat zdrady. W odcinkach zatytułowanych Targowica chcę powiedzieć parę uwag i refleksji na temat zdrady. Nie chodzi mi o zdradę małżeńską czy zdradę przekonań pod wpływem różnych czynników zewnętrznych, ale o dużo poważniejszą formę zdrady, określaną jako zdrada stanu. Według Wikipedii zdrada stanu to przestępstwo, zbrodnia godząca w najistotniejsze interesy państwa, jak udział obywatela w działaniach przeciwko własnemu krajowi, próba obalania jego rządu poprzez zamach stanu, uczestnictwo w działalności zmierzającej do uszczuplenia terytorium państwowego oraz próba zabójstwa głowy państwa. Polski kodeks karny w artykule 127 paragraf 1 określa karę, jaką powinien ponieść zdrajca, a w naszym przypadku osoba dokonująca aktu zdrady stanu. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Pojęcie zdrady stanu w krajach anglosaskich istnieje od 1351 roku i występowało w dwóch wersjach. Wysoka zdrada, dotycząca interesów państwa, prowadząca do kary śmierci i utraty majątku, oraz mniejsza zdrada, dotycząca pojedynczych aktów zdrady, jak na przykład zabicie oficera przez żołnierza. Aktualnie w Konstytucji amerykańskiej występuje jedno pojęcie zdrady, określane zdradą stanu, dotyczące przestępstw typu udział własnego obywatela w wojnie przeciw Stanom Zjednoczonym czy konszachty z wrogami państwa. Inne podejście do zdrady istniało w prawodawstwie niemieckim XIX wieku, gdzie Hochverrat dotyczył zdrady stanu, a Landesverrat zdradę kraju. W czasach współczesnych niemieckie prawo karne określa Hochverrat, czyli zdradę stanu, zarówno próby, jak i przygotowania do zmiany ustroju państwowego, czy praw zagwarantowanych przez konstytucję, oraz oderwanie części terytorium państwa poprzez zamach stanu. Grozi za to kara dożywotniego więzienia lub co najmniej 10 lat więzienia. W każdym razie zdrada stanu jest bardzo poważnym przestępstwem, za które grozi kara od 10 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności. W praktyce w przeszłości karano zdrajców dopuszczających się zdrady stanu na śmierć lub dożywocie. Kim byli zdrajcy? Na przykład Karol I, król Anglii i Szkocji, za prowadzenie wojny przeciw własnemu narodowi został ścięty w Londynie 30 stycznia 1649 roku. Philippe Pétain, marszałek Francji, za kolaborację z Adolfem Hitlerem skazany został 15 sierpnia 1945 roku na rozstrzelanie, ale karę zamieniono na dożywocie. William Joyce, brytyjski polityk pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, oskarżony o kolaborację z Adolfem Hitlerem, został skazany na powieszenie na podstawie zeznań jednego tylko świadka. Ławnikom do wydania werdyktu wystarczyły zaledwie 23 minuty. Egzekucja została wykonana 3 stycznia 1946 roku w więzieniu i przeprowadził ją słynny angielski kat Albert Pierrepoint.
Joyce był ostatnim człowiekiem straconym w Wielkiej Brytanii za zdradę stanu. Oleg Kaługin, szef operacji KGB w Stanach Zjednoczonych, za współpracę CIA i zdradzenie tożsamości kilku agentów radzieckich w 2002 roku sąd w Rosji skazał go zaocznie na 15 lat więzienia, degradację i utratę orderów i odznaczeń. W 1994 roku razem z Williamem Colby zaprojektował szpiegowską grę komputerową pod tytułem Spycraft. Można powiedzieć, że w miarę upływu czasu kary za zdradę stanu stawały się coraz łagodniejsze i co więcej, coraz mniej zdrajców było doprowadzanych przez sąd. Czyżby w istocie przestępstwo zdrady stanu we współczesnych czasach stało się mniej popularne? A politycy i głowy państwa stali się nagle obrońcami moralności, etyki, sprawiedliwości i interesów narodowych? Czy może bezkarność zdrajców rozochociła zdegenerowane jednostki do robienia prywatnych interesów kosztem obywateli rządzonego przez nich państwa? Kto broni zdrajców i zapewnia im wręcz nietykalność za niemoralne i złowrogie działania zagrażające bezpieczeństwu obywateli? Można się domyślać, że są to siły obcych mocarstw, prowadzące politykę poprzez służby specjalne i lobbystów, skierowaną wyłącznie na własne korzyści, sterujące marionetkami stojącymi na czele podległych im rządów. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 20, w którym powiedziałem parę słów o przestępstwie nazywanym zdradą stanu. Serdecznie zapraszam do odcinka 21 pod tytułem Targowica, część 2.